Hejka, tu Daria z MyDecoria. Dzisiaj będziemy robić taką piękną bombkę z przekładką przestrzenną. Zapraszam na film. Zaczynamy od pięknego, grubego papieru do scrapbookingu w rozmiarze A4, z którego można zrobić dwa przestrzenne widoczki. Z boku każdego elementu jest numerek, który nam podpowiada, która część ma być przyklejona jako pierwsza. Oprócz tego wzór obrazka z już poskładanymi elementami. Wycinam wszystko, a następnie naklejam na każde części obrazka taśmę 3D, zwracając uwagę na odstające elementy. W dolnej części obrazka jest mała kreseczka, która pomaga nam przykleić kolejne elementy we właściwym miejscu. Muszę przyznać, że wszystko jest fajnie przemyślane. Dzięki gąbkowej taśmie uzyskałam śliczny przestrzenny efekt. Zabieram się do przyklejania przekładki do widoczku, aby usztywnić całość. Jeśli pominiemy ten krok, obrazek może się zdeformować i powyginać, a tak będzie piękny i prosty. Najpierw wsadzam widoczek do jednej z połówek bombki i jeśli nie wchodzi gładko, to obcinam nadmiar. Następnie odrysowuję grubą tekturę od bombki i przyklejam do obrazka. Znowu obcinam nadmiar. Chcę mieć pewność, że wszystko idealnie wejdzie do bombki. Nakładam Heavy Body Gel od środka na krawędzie bombki i na przekładkę. Przyklejam obrazek do bombki. Nadmiar żelu wycieram chusteczką. Podkładam sobie taśmę malarską pod bombkę, aby było mi wygodnie dekorować. Nakładam białą konturówkę na choinki, domki, brzegi zasp śnieżnych, płotek. Generalnie tam, gdzie śnieg na rysunku występuje. Następnie wyciskam trochę brokatowego perlatora i przyklejam śnieżynki. Konturówkę posypuję brokatem. Dodaję również srebrnego brokatowego perlatora w środki śnieżynek i na tło. Stwierdziłam, że wciąż mi mało i znalazłam mech. Przykleiłam na Heavy Body Gel do drzewka i choinki. Ośnieżyłam go białą konturówką. Zamykam bombkę i zabieram się za dekorowanie drugiej części. Maluję zewnętrzną połówkę bombki na niebiesko. Wrócę do niej jak wyschnie. Teraz przedstawię Wam masę lekką. To magiczny produkt, który czyni cuda. Banalnie prosty w użyciu. Odrywam kawałek masy i wkładam do formy silikonowej. Zwracam szczególną uwagę na małe gałązki choinki, tak aby masa wszędzie dotarła. Nadmiar masy lekkiej zdejmuję nożykiem, przy okazji wygładzam powierzchnię, aby w późniejszym etapie łatwiej przykleić choinkę do bombki. Delikatnie wyjmuję choinkę z foremki, próbując nie uszkodzić wzoru. Niestety pień choinki został w foremce, ale da się to naprawić. Póki masa wilgotna wciąż ma właściwości klejące, trochę na zasadzie plasteliny. Ta sama właściwość pomoże mi w dopasowaniu kształtu do oboj powierzchni bombki. Gdybym dopuściła masę do wyschnięcia, stałaby się sztywna i krucha, a póki mokra wciąż jest elastyczna. Naklejam choinki oraz śnieżynki do bombki. Maluję płatki śniegu na niebiesko. Zamalowałam również jedną choinkę, ale później stwierdziłam, że ładniej prezentuje się na zielono. Okazało się jednak, że z tej jednej choinki niebieski wybija zbyt mocno, więc strapałam choinkę i dorobiłam nową, malując ją na zielono. Podobnie jak wcześniej do perlatora przykleiłam śnieżynki, a w środki wycisnęłam srebrny brokat. Na środkową choinkę naklejam złote dżety, które imitują bombki. Wokoło bombki naklejam taśmę dwustronną, a następnie błękitną wstążkę i wiążę kokardkę. Skończone! Zapraszam Cię na kolejny film i do subskrybowania mojego kanału. Pa, pa! Za tydzień w piątek!